Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o nożach od włoskich producentów. Podzielę się swoją opinią, bardzo subiektywną, o takich nożach i przedstawię 6 noży od włoskich producentów, czyli raczej od firm, które znajdują się we Włoszech, ale produkują jak we Włoszech, tak i w Chinach. I to akurat będzie Fox Knives z filiami Black Fox oraz Fox Edge oraz MKM, czyli Maniago Knife Makers. Maniago to jest takie centrum knife makerów we Włoszech jak Zollingen w Niemczech. I robią naprawdę dobre noże, ale jeżeli chodzi o tańsze wersje, to może być różnie. To zaczniemy. Pierwszy nóż, który chciałem pokazać, najtańszy z nich, to jest Fox Edge Sparrow. Taki ładny nóż, rękojeść z aluminium na klindze to jest 9 chrom 13 molibden vanadium i na sajcie producenta pisze, że tutaj jest twardość ostrza 60-62 HRC, co jest dość dużo. Nóż jest ostry, nie bardzo dobrze, nie jest gruby, także bardzo ładna geometria tego noża. Design, chociaż tutaj jest napisane, że design jest Denis Simonutti, natomiast na nożu nie ma gdzieś wspomnień o tym designerze, chociaż sam styl tego noża jest akurat podobny do innych noży od Denisa Simonutti. Ja wybierałem ten nóż po pierwsze przez design. Bardzo ładno wygląda. I ja kupowałem go po akcji za około 80 zł. Uważam, że za ten nóż to jest całkiem dobra cena. Chociaż mam pewne pretensje do mechaniki tego noża, bo da się go dość trudno, żeby otworzyć. I co by tutaj dodałem? Dodałem by możliwość otwierania za pomocą front flippera, co tutaj nie da się w żadnym wypadku. Czyli tutaj jest gladziutko i nie ma za co zaczepić się, także tylko przez otwór można to otworzyć. No i jak powiedziałem, mechanika jest, zamyka się dobrze, otwiera się, raczej kulka detenta jest nie zbyt dobrze dopasowana. To jest pierwszy nóż, najtańszy. Drugi nóż, który naprawdę mogę polecić wszystkim, to już bezpośrednio od Fox, czyli zrobione we Włoszech, Fox Vulpis. Od roku już noszę go na kluczach. Dość często używam otworzyć jakiekolwiek opakowanie, jakąś nić przeciąć. Bardzo dobry pomocnik i
bardzo dobre materiały wykorzystane tutaj. Tutaj jest na klindze M390, czyli premialna stal proszkowa. Długość to jest jakieś 4,5 cm, ale mówię, dla takiego noża na klucze całkiem dobrze. Okładziny rękojeści są z karbonu, także taki drugi nóż jak najbardziej mogę polecić wszystkim, chociaż z nim trzeba uważać, bo naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ostry. 2 razy zraniłem się przez ten nóż, ale nadal używam go na co dzień. Dobra, trzeci nóż, który chciałem przedstawić, to jest od innej filii Fox Knives Black Fox, który obecnie widziałem kosztuje około 200 zł. Ja go kupiłem na akcji za jakieś 130 i uważam, że to było bardzo dobre wydane pieniądze, bo po pierwsze bardzo dobrze zrobione. Ostrze jest z WG-10, czyli dobra stal nierdzewna. Też podobny styl jak Fox Sparrow, czyli tak porównać, to są bardzo podobne, ale tutaj jest o niebo lepsza mechanika. Nie taka dobra jak w niektórych chińskich nożach, ale nadal jest naprawdę świetna. Też jest ostry. I okładziny tutaj zrobione są z drzewa sandalowego, czyli nawet taki zapach lekki, który dodaje swojego uroku temu nożu. Ten nóż, jeżeli będziecie mogli go kupić w akcji poniżej 150 zł, naprawdę polecam. Świetny nóż. Następny nóż, też zrobiony w Chinach, czyli filia Fox Edge, ale teraz to już nie folder, tylko z ostrzem stalem, i to jest Fox Edge Lycosa, czyli taki pająk. Też nóż zrobiony przez designera Denisa Simonutti i jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny, bardzo dobrze zrobiony, wszystko obrobione, nie ma jakichś ostrych krawędzi, rękojeści, wszystko dobrze zrobione. Taki choice też, czyli można w różny sposób trzymać ten nóż. Pochwy są z Kydexu. Tech-lock dołączony, który pozwala nosić go na pasie w różne sposoby. Można tak nosić, można tak nosić. Różne otwory też są, że można przestawić lub na linkę podwiesić. Bardzo wygodny nóż, nic nie hula. Stal na klindze jest
8 chrom 13, co wystarczy dla takiego zwykłego EDC. Jeżeli weźmiecie sobie jeszcze jakiś pręt ceramiczny, no to pozwoli Wam razem zrobić wszystkie prace na pikniku, w kuchni, wszystko. Bardzo uniwersalny nóż. Forma jest shipfoot, co pozwala tnące prace dobrze robić. Także to jest jak najbardziej dobry nóż. Pozostało jeszcze dwa noże. Jeden z nich to nóż też zrobiony we Włoszech, czyli to jest bezpośrednio Fox Knife i nazywa się Fox 020 Desert Warrior. Taka długa nazwa. Taki miły, mały nóż. Okładziny z FRN. Zamek to jest backlog. Dobrze zrobiony, nic nie hula. Mechanika jest średnia i powiem teraz dlaczego. Ten nóż nie ma ani podkładek, ani łożysk, nic, czyli klinga chodzi bezpośrednio po okładzinach tej rękojeści. Po prostu taki FRN, co bardzo mnie dziwi, bo jeżeli by tutaj były co najmniej jakieś podkładki, nawet z storoplastu, to zakładam, żeby było o wiele lepiej otwierać go, używać i byłby to naprawdę dobry nóż. Brałem go też po akcji za jakieś 130-140 zł. Zazwyczaj kosztuje czuć powyżej 200 zł. Ostrze jest zrobione z takiej stali Beckett, która jest taka średniej półki stal nierdzewna. Też nóż jest ostry, mały, poręczny, czyli może pomieścić się normalnie w ręce. Na takie 3,5 palca, powiedziałem by. Także dobry nóż, ale można było zrobić lepiej. I ostatni nóż na dzisiaj to jest nóż już od koncernu Maniago Knife Makers i to jest MKM i Sonzo. Taka mała bestia. Bardzo ładny nóż. Na liner lock. Blokada ostrza. Mechanika, no to chyba dla wszystkich włoskich noży trudno z mechaniką, bo tutaj też jest taka średnia mechanika, ale jest naprawdę ładny nóż, też designerski. Vox. Stal to jest N690 Cobalt, czyli już taka powyżej średniego stal nierdzewna.
Platno zrobione. Ergonomika jest świetna, ale też pretensje, że można było zrobić trochę lepszą mechanikę. I jeszcze jedna rzecz, trudno tutaj zobaczyć, ale kulka detentu tutaj jest taka biała, czyli kulka detentu jest ceramiczna, z białej ceramiki, co jak czytałem jest najgorszy możliwy ceramiczny detent, czyli czarny jest o wiele lepszy, bo taki biały detent to dość szybko zrobi swój ślad na tym ostrzu. Poza tym ładny nóż. Obecnie widziałem na sajtach jego cena to około 100 euro nawet czasami można znaleźć. Ja go kupiłem za chyba 220 zł, czyli w bardzo dobrej akcji. I za 220 zł nóż zrobiony we Włoszech z dobrej stali. To jest dobry wybór. Ale tak jak powiedziałem, można by było zrobić ten nóż trochę lepszym. Co ogólnie mogę powiedzieć o nożach zrobionych przez włoskich producentów z Włoch, czy z tych, które zrobione w Chinach? Ogólnie moje osobiste wrażenie, że noże od włoskich producentów to prawie to samo jak samochody od włoskich producentów. Czyli bardzo ładnie wyglądają, ale zawsze jakieś rzeczy można znaleźć, które można byłoby zrobić lepiej. A jeżeli chodzi o tych włoskich nożach, czy włoskich samochodach, które są drogie i już prawie nie mają żadnych mankamentów, no to oni kosztują o wiele drożej niż podobne noże, czyli w podobnej jakości, z podobnych materiałów, zrobionych w Chinach, czy nawet w Niemczech, czy nawet w Stanach, czyli takie noże od Lion Steel, Extrema Ratio, od Fox Knives, ale z tych droższych noży, no to oni kosztują to już 300 euro plus. I to uważam, że w takiej cenie to można znaleźć albo noże w lepszym wykonaniu, lepszych materiałach, albo tańsze noże. Czyli albo kupujecie taki w normalnej cenie Fiat, Alfa Romeo, Lancia, albo jeżeli macie dużo kasy, no to wtedy skuście się na Ferrari, Lamborghini. Także to jest